Jak już niektórzy zauważyli, od zeszłego tygodnia bardzo tęsknimy za Włochami, stąd też nasze koszulki weneckie, kolejne z serii. Z maskami naszego przyjaciela Sergio i jego brata Massimo Boldrinów, którzy mają swoją przepiękną pracownię masek weneckich, oryginalnych masek weneckich właśnie w Wenecji przy moście Rialto. Ale to nie wszystko, dlatego że również tęsknimy za potrawami włoskimi, za aromatami włoskimi. Nie dokończyłem. Jeśli chcecie zobaczyć, co zrobiliśmy w Wenecji w zeszłym roku i nie było to kulinarne wydarzenie, zapraszam Was tutaj do linka jak zwykle nad moją głową. Wszystko nad moją głową. No a teraz ale o kuchni. Również tęsknimy za smakami Włoch, dlatego dzisiaj będzie bardzo włoska pasta. Pasta warzywna, wytęskniona przez Was pasta, kolejny przepis, wyproszony. Pasta warzywno-orzechowa, zapraszamy. I do zrobienia takiej pasty przede wszystkim używamy orzechów włoskich, które moczyliśmy przez całą noc i stały się mięciutkie, a poza tym... może nie świeżutkie, ale smakują jak świeżutkie, takie zerwane prosto. Dlatego Mirka po łapach trzepałam, nie, żeby orzechy się zerwa tak... z drzewa, nie, znalezione prosto pod drzewem jesienią. Dlatego go trzepałam po łapach, bo po prostu przepis i ilości muszą się zgadzać. Oprócz tego mamy suszone pomidory, również włoskie. Mamy tutaj różne przyprawy włoskie, czyli no i włoskie paprykę, warzywa, po której Ola pójdzie do lodówki. A ja zacznę odsadzać orzechy i obierać je ze skórki, żeby nie były gorzkie. Przynajmniej trochę obiorę je ze skórki. I oczywiście warzywa również myjemy. A miałem łuskać orzechy. No dobrze, zabiorę je. Warzywa kroimy w grubą kostkę, ponieważ będziemy je zaraz dusić w rondelku. Palnik już możemy włączyć. Odkładamy na chwilę na bok obieranie orzechów ze skórki i wlewamy do garnka oliwę. Z papryki usuwamy gniazda nasienne i łodygę i również kroimy w grube kawałki, dlatego, bo i tak wszystko zostanie zmiksowane. I dusimy, mieszając aż do miękkości. I tutaj, gdyby ktoś się zatrzymał na smażeniu na oliwie... Co jakiś czas mieszając. Co jakiś czas mieszając. Przez wiele lat wmawiano nam, że na oliwie nie można smażyć i dowiedzieliśmy się w Puli, w Muzeum Oliwy, że tak naprawdę oliwa ma temperaturę dymienia 215 stopni, więc spokojnie można na niej smażyć. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Pula, jest to takie starożytne miasto w Chorwacji, czyli w całym basenie Morza Śródziemnego smaży się na oliwie od tysięcy lat. Dodajemy soli, żeby puściły sok i szybciej się poddusiły. Sól jest zmiksowana, jest to kamienna sól polska, najzdrowsza. Przykrywamy i czekamy, aż warzywa zmiękną i w tym momencie zapraszam Was do całej playlisty z różnymi pastami w standardowym miejscu. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić, dajcie suba, jeśli macie ochotę. A gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się w tym miejscu, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej na język angielski i takiej do komentowania na YouTubie i na blogu kulinarnym. Polecamy się, odpowiemy na każde pytanie. Zaniedbujesz się, więc za Ciebie mieszam. Ale jak widzicie, już zaczynają lekko kruszyć warzywa. Przykrywamy i dalej czekamy. Jak widzicie, u nas jest dzisiaj bardzo kolorowo, no bo też o to chodzi, że jemy przede wszystkim oczyma. To nie tylko smaki, ale też kolory są ważne w jedzeniu. I moglibyśmy również dorzucić suszone pomidory i orzechy do duszenia. Wtedy moglibyśmy zrobić taką pastę, która trzymałaby się w lodówce nawet miesiąc, dwa. Ale my chcemy zachować właściwości prozdrowotne orzechów, dlatego ich nie będziemy poddawać wysokiej temperaturze. Bakłażan już się rozpadł, papryka zmiękła, najwyższa pora dodać przypraw. Zaczynamy od... papryki wędzonej i czarnego pieprzu. Następnie dorzucamy... kurkumę i cynamon, żeby już tak do końca nie było włosko. Tak. Kochamy cały świat, żeby nie było. I teraz asafetyda. Żeby było bardziej cebulowo i czosnkowo, ale lekkostrawnie. A jak macie ochotę, to Wy możecie sobie dodać granulowanego czosnku. Sos sojowy. W naszym wypadku tamari, czyli bezglutenowy. I troszeczkę octu balsamicznego. Na sam koniec.
Teraz trzeba zamieszać i jeszcze poddusić przez 2 minutki. Pora na małe sprzątanie. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. No, pięknie pachnie, już gotowe. Możemy wyłączyć palnik. I przekładamy do dużej miski, żeby szybciej wystygło. Warzywa już przestygły, możemy dorzucać suszonych pomidorów oleju. I zaczynamy miksować. I pora najwyższa dodać włoskie orzechy. I oczywiście jeszcze raz miksujemy. I gotowe. Oczywiście sama pasta to nie wszystko. Grzanki z chleba gryczanego na drożdżach. Tym razem przepis tutaj razem z innymi Nad moją głową. wszystkimi innymi chlebami na zakwasie i na drożdżach. Z bułeczkami. Bezglutenowymi. Wszystkimi wypiekami z Atelier Smaku od Joli Było. Smarujemy. Smacznego. I na zdrowie. A nie, zapomniałbym. Mamy jeszcze dla Was pytanie. W małej manufakturowej firmie na Podhalu dokonaliśmy zakupów internetowych. Też możecie znaleźć taką firmę w internecie bez problemu. I zgadnijcie, co kupiliśmy. A może zgadnijcie, co będziemy dla Was przygotowywać w następnym odcinku. Oczywiście w wersji wegańskiej, bezlaktozowej, bezglutenowej. Do zobaczenia za tydzień.